Cinquecento 700. Film cieszy się naprawdę fajnym zainteresowaniem, także dziś do pary kolejny Fiacik, ale znacznie nowocześniejszy, znacznie szybszy. Powiem tak, przy Cinquecento jest to prom kosmiczny, mimo iż jest to wciąż prosty samochód dość. Prosty, wdzięczny, ekonomiczny. Przed Wami Fiat Tipo, rocznik 2017, wersja sedan. Znaczy wersja sedan, nadwozie sedan, wersja chyba najbogatsza jak na tamten rocznik Launch, coś takiego. Proszę Państwa, czujniki parkowania, nawigacja, tempomat, chromy. Niby taki Fiacik Tipo, a proszę jakie ma aspiracje do bycia premium. Dodatkowo, po prostu coś niesamowitego. Mamy tutaj najmocniejszy silnik benzynowy, jaki był oferowany właśnie w Tipo 1.4 T-Jet, 120 koni mechanicznych, napędzany na benzynkę oraz na LPG. Fabrycznie. Zresztą zobaczycie, jakie tutaj są liczniki, przełączniki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, zmierzymy też wyciszenie oraz później skoczymy na próbę autostradową. Kiedyś Tipo było na kanale, ale z 1.4 wolno ssące, 95 koni miało. Ogólnie muszę przyznać, że Fiat Tipo wygląda całkiem zgrabnie jak na ten segment. Jest to segment B+, można powiedzieć, także taki hatchback z dupką, ale wszystko to wygląda naturalnie. Wręcz nawet powiedziałbym, że Tipo w sedanie bardziej mi się podoba od Tipo w hatchbacku. Tipo też oczywiście występuje w nadwoziu kombi. Jest to egzemplarz przedliftowy. Wiem, że chyba po lifcie był jeszcze taki S-Design chyba wersja, czy coś takiego, taki M-pakiet fiatowski. Tutaj nie, tutaj raczej elegancja. Zobaczcie, jestem w ogóle pod wrażeniem, ile tutaj jest chromów. Tipo znaczek. Tutaj proszę, jaki ładny emblemacik. Lecimy z boku, talistwa chromowana, klamki chromowane i to tak sprawiedliwie, nie jakaś dokładeczka, cała klama jest chromowana. W dodatku ten błękitny kolor, no samochód z pozoru wygląda jak aniołek, ale myślę, że na autostradzie rosną mu tutaj różki. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to jest bardzo dziwne, ale petrolheadowi kojarzą się te lampy, ten kształt z lampami z BMW 5 G30 przed liftem. Co dobrze świadczy o Fiaciku przecież, ale grill no to już jest zupełnie inny niż w BMW-ie. Proszę, dość spory, ale też tutaj pełno takich chromowanych wstaweczek. Nie no, ładnie ten samochód wygląda. Osobiście uważam, że mógłby mieć troszkę większe kółka, ale w tym segmencie w zasadzie niech będzie. Wiecie, tak patrząc na sedany z tego segmentu, no to jak zobaczymy, jak wygląda na przykład Renault Talia. Renault Talię ogólnie też bym bardzo chętnie wziął na próbę autostradową z jakimś mocnym silnikiem. Jak wyglądał Fiat Siena, Fiat Linea. Właściwie Siena czy bardziej Linea, no to poprzednia wersja Tipo, znaczy poprzednia wersja. Tipo po prostu jest następcą. Jeśli chodzi o płytę podłogową, no to jest ona wspólna z Jeepem Renegade'em bodajże, z Fiatem 500X. Takie auta też trzeba testować, takie auta szanujemy. Długość mniej więcej 4,5 metra, masa, no jak mamy tutaj 1.4 turbo pod maską z LPG, no to prawie 1400 kg. Bez LPG, bez tej całej instalacji i tak dalej, no to lekko poniżej 1300 kg, także jest to lekki wóz. Ja piernicze, lampy z tyłu, no to też jest takie designerskie. Takie, wiecie, z gestu pędzlem. Nawet na dachu, jakie mamy tutaj przełamania, ciekawe, czy to ma jakąś funkcję, czy to tylko element stylistyczny. Bagażnik, furtka tutaj jest manualnie otwierana, pełna kontrola nad procesem otwierania bagażnika. Otwór załadunkowy, troszeczkę może jest taki krótki, ale za to dość wysoki bagażnik. 520 litrów pojemności. Bagażnik w tym samochodzie jest naprawdę duży. Szczerze mówiąc, to nawet sedany z segmentu wyżej mogą mieć mniejsze bagażniki. Z boku przestrzeń, tutaj też jakaś kieszonka z siatką pod spodem, butla na gaziutek, czekajcie. O, proszę bardzo, dowody, jest LPG fabryczny w dodatku. Nawet nie jestem pewny, czy na przykład takie BMW E39 w sedanie nie ma mniejszego bagażnika niż takie Tipo. Co jeśli chodzi jeszcze o wygląd zewnętrzny, to ksenonów oczywiście tutaj nie ma, chociaż są światła do jazdy dziennej. Nie ma tutaj jeszcze LEDów. Ty, no tutaj nawet jeszcze jest chrom, ale fejkowy wlocik. Tutaj z boku fake, po środku prawdziwy i tutaj prawdziwy. Jeszcze koła 205/55 opona, felga aluminiowa 16 cali. Tak ona tutaj wygląda. Ej, ten wóz może ma kilka lat na karku, 2017 rok, ale najechane jest to zaledwie 50 kilka tysięcy kilometrów, także
On wygląda po prostu ślicznie, jeśli chodzi o stan. Samochód nawet jak tańszy, taki prostszy, a jest mega zadbany, też mi się bardzo podoba przecież. No troszeczkę taki metaliczny dźwięk, wiadomo, to nic nadzwyczajnego. Klamka to też ciekawa sprawa, no bo tak, o jak zrobimy, to się ona nie otwiera. Tutaj trzeba takie coś przycisnąć po prostu i dopiero wtedy otwieramy. I kabina pasażerska, boczek drzwiowy, tutaj jest twardo, ale tutaj już jest miękko i proszę Państwa, to jest jakaś ekoskórka nawet. Tutaj dekor Black Piano, tapicerki, troszeczkę mi się one kojarzą chyba z Volkswagenami. Pamiętam chyba w Passat B6, B7, coś takiego. Też miały takie jakoś podobne te fotele i kanapy. Oj, nie wiem, czy mnie tutaj będzie widać, ale tak, mieści się tutaj prawie 2-metrowy petrolhead. Proszę bardzo, no dotykam trochę włosami o podsufitkę. Na nogi generalnie jest miejsce tak na wcisk. No, można zaliczyć, że zaliczony ten teść. Można zaliczyć, że zaliczony teść i po prostu test zaliczony. Ale jak mówię, ledwo, bo tutaj wsadzamy kolana, no to już kierowca 2-metrowiec też zresztą będzie miał, no, taki masaż lędźwi pleców. Nawiewu tutaj po środku nie mamy. Jeśli chodzi o feature'y, no kurczę, Isofix, podłokietnika też tutaj nie ma, ale są elektryczne szyby, nie korbeusze i przestrzeń pasażerska z przodu. Ale z zewnątrz tutaj naprawdę tych połysków tutaj jest w pełno, no nawet to jest, proszę, jakieś świecące, pięknie. I drzwi z przodu. Tutaj już lepiej, mniej metalicznie. Boczek drzwiowy tak samo jak z tyłu. Tutaj wszędzie jest on twardy, praktyczny taki schoweczek i tutaj skóry. Fotele z przodu. No czego się spodziewaliście po aucie, który ma 50 000 kilometrów przebiegu? Jest to jak w nowym samochodzie generalnie. Podłokietnik to też chyba nie jest standardowe. Też on w ogóle jest skórzany nawet. Proszę. Otwierany, schowek jest w środku. I proszę, petrolhead za kierownicą. Pozycja za kierą bardzo spoko. Kierownica regulowana jest w 2 płaszczyznach. No tu już na głowę miejsca mam sporo. Odpalimy samochód. No, ale cichutko ten silniczek. No benzynka, LPG i benzynka. Właściwie odpaliliśmy na benzynie, no i na LPG. Praktycznie niewyczuwalnie się nam auto przełącza automatycznie. Zwróćcie uwagę, od razu tak zacząłem od liczników. Obrotomierz, prędkościomierz analogowe. Tutaj ekranik monochromatyczny LCD. Nie ma tutaj spalania, o dziwo. Jest komputer pokładowy, ale bez spalania. Temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego. No i co? Ilość paliwa i ilość gazu. Prędkościomierz wyskalowano 240 km/h. Nawet jakbyśmy przemknęli budzik, no to tu jest taka skala awaryjna. Obrotomierz, czerwone pole od 6000 obrotów. Kierownica normalna, bez żadnych podcięć. Nie jest to auto sportowe, ale jest obszyta w skórze. Jest multifunkcyjna. Proszę, obsługa telefonu, menu, tempomacik, deska rozdzielcza. Tutaj u góry jest mięciutka. Tutaj ta część jest dopiero twarda, ale wszystko to jest tak, no w miarę poskładane, muszę przyznać. No w F30 BMW na przykład byłoby chyba gorzej. Znaczy no raczej byłoby gorzej. Dosłownie taki maleńki system multimedialny. Radio, media, nawigacja, proszę bardzo, nawigacja TomTom. Dotykowy ekran. Ej, malutki to jest ekranik i tak dalej, ale jest nawka. I aplikacje. No to zegar, kompas, trip, kompas. O, nawiewy, panel fizycznych przycisków. Tutaj ultra lekkie wspomaganie. Otwieranie bagażnika, zamykanie, otwieranie. Awaryjne. I tutaj cyk, przycisk, który dzisiaj nam się przyda, bo na próbie autostradowej oczywiście będziemy cisnąć na benzynce. Chociaż nie wiem, wiecie? Najpierw sprawdzę raceboxem, czy przyspieszenie tutaj na gazie przypadkiem nie będzie lepsze, bo to różnie bywa z tymi fabrycznymi instalacjami. W Dacia chyba na przykład silnik generuje więcej koni mechanicznych na gazie niż na benzynie. Są 2 mapy osobne. Klima automatyczna w Tipo, jednostrefowa wprawdzie i schoweczek wewnątrz. No już tu nie będziemy tak zaglądać, grzebać właścicielowi w rzeczach, ale jest twardy, no takiej średniej wielkości. Gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ty, nawet fotochrom tutaj jest włączany, wyłączany, no panie. Ej, tak szczerze, ja wiedziałem, że są różne wersje wyposażenia Fiata Tipo. Nawet sam kiedyś myślałem, że sobie takiego nie kupić po prostu do śmigania po mieście. Takie tanie po prostu autko do latania. A nie wiedziałem, że takie tu może być wyposażenie. I pod maską myślę, że znany i lubiany 1.4
T-Jet, 120 koni mechanicznych, 215 Nm, moment obrotowy. Ale tutaj aż zdjęcie zrobię, żeby to wyciąć i w miniaturce wkleić. Zobaczymy, czy wkleję, czy nie. 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, napęd na przednią oś, masa to Wam mówiłem, około 1400 kg. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent właśnie dla takiego T-Polca z gazolcem, to 10,3 sekundy. Prędkość maksymalna równe 200 km na godzinę. Ale wiecie, deklaracja producenta to jedno, a to, co dzieje się za przejściem granicznym w Kołbaskowie, zupełnie inna historia. Dobra, ja tutaj się ładuję za kółko, przenosimy się na Kołbasę i może podczas tego teścik wyciszenia. O! Dobra, to jesteśmy na miejscu, palimy bestię. Bez soundchecku dzisiaj, na spokojnie. Nie no wiecie, 4 cylinderki, no to co, normalny dźwięk takiej uturbionej jednostki, nawet turbinki tutaj za bardzo nie słychać. Nie jest to za bardzo wysilona przecież jednostka, no bo 1.4 turbo i 120 koni mechanicznych, 215 Nm, ale spoko, myślę, że możemy startować. O, dzisiaj się dzieje na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No zobaczymy, co to będzie. Jeśli chodzi o przyspieszenie, 10,5 sekundy. Nie męczyłem tego samochodu za bardzo. Zrobiłem 2 próby przyspieszenia na gazie i na benzynce. I w obu przypadkach 10,5 sekundy mi wyszło. Gdybym się tutaj spiął, poćwiczył sobie ruszanie, jest tutaj mielonka ogólnie, no te 10,3, nawet 10 byłoby do uzyskania, myślę. Dobra, ale pojedziemy na benzynce, bo wydaje mi się, że ma lepszego buta. Bardziej mielił na benzynce. No. I proszę bardzo. Czy jest to przypałowy wóz? No, nie sądzę. Wiaterek dzisiaj troszkę z boku, troszkę w dupkę. Troszkę w dupkę będzie. A pociśniemy sobie do szmyn. Myślę, że w jedną stronę, nie wiem, czy na powrocie będziemy deptać. Wszystko się okaże, o wszystkim się przekonamy. No, nie ma przypału. Ciekawe, z moich wyliczeń wynika, że 100-200 powinniśmy tutaj zmierzyć, no bo jak się tak bujniemy nawet troszeczkę z górki, to... Dobra, i ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Jak tu jest 200 wpisane, to z górki powinno być ponad 200 według GPS-u, według mnie. I piąteczka. No nie, jest różnica. Tak jak kiedyś jechałem wolnostakiem i teraz tym uturbionym, no to panie drogi. No, kurde. Już 191 według GPS-u było. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj jest na licznikach prędkość, wskaźnik prędkości. Chyba gdzieś był. No dobra, myślę, że możemy sobie sprawdzić tutaj prędkości obrotowe. To takie normalne prędkości. Zrobimy sobie 140 km na godzinę, no to jest 3456. Uprzedzimy ciężarówkę i przy 120 sprawdzimy. 120 to 2972. Dobra, przy 90 sprawdzamy. Myślę, że nie jest to istotne. No, silnik tutaj budzi się do życia tak od 2000. Powiedzmy, turbinka wstaje. O, GLE 350DE. One chyba mają w ogóle ograniczenie na 180 km na godzinę, coś mi się tak wydaje, także tipo powinniśmy pocisnąć GLE w dzisiejszym filmie. To jest to, to jest to. Ej, ale z tym GLE to faktycznie chyba jest tutaj kaganiec na 180. I pykniemy go. No mistrz lewego pasa niestety. Ha, tipo jest za szybkie.
No i proszę bardzo. 190 kilka. Dobra, 200 i nie możemy niestety po tej stronie dziabnąć tutaj GLE. Ale 200 według GPS-u już było i to normalnie. Zobaczymy, może kiedyś zjedzie nam ten GLE. Ale nieładnie tak blokuje. Ale to jest takie coś czasami, że ktoś takim Mercedesem wielkim jedzie, widzi w lusterku Tipo i myśli: o, co tu mi tu będzie taki, co tu mi tu będzie. A będzie mi tutaj taki. Ojejku, ktoś strasznie, bez doświadczenia totalnie wyprzedza Suzuki. Boże, buja się po tej autostradzie, nie potrafi koleś jeździć w ogóle. Jeszcze wjechał tutaj komuś. No, to ojejku, strasznie dramat. No i dobra. Będziemy cisnąć. No ale GLE niech tutaj nam zjedzie. No bo co to ma być? GLE nas tutaj ewidentnie blokuje. No nie, 201 km na godzinę i typ nie zjedzie. Dobra, wiecie co? Walić go. My se zwolnimy i depniemy za chwilkę, jak będzie odcinek specjalny. Ja specjalnie zwolnię, niech on sobie tam jedzie swoim tempem. To jakiś w ogóle, ja nie wiem, nie ma prędkości maksymalnej, a porywa się tutaj na lewy pas. Dobra, to co? Nie wiem, może zbadamy sobie 100-200 w takim razie. Trójeczka. Dobra, i pod górę zaczniemy. Myślę, że już będzie ok. Na początku pod górkę, a później troszeczkę z górki. Zobaczymy, zobaczymy. Ale 201 km na godzinę według GPS-u już było i normalnie byśmy tutaj pocisnęli GLE, ale on tam, o Jezus Maria, będzie mi się teraz, kurczę, znowu 2 tygodnie śnił po nocach, że jedzie tym lewym pasem, czy tam pod Brukselą już nawet. I szósteczka. Idzie takie Tipo 197. No 200 według GPS-u na równym to normalnie. 100-200 wiadomo, no to tu będzie ciężko, ale będzie. 57 sekund. 0,3% minus z góry. Dobra. 210 licznikowe. 210 według GPS-u ponad. Zobaczcie na to. I dobra, odpuszczamy. 213 km na godzinę według GPS-u. Panie drogi, ze 220 prawie było według licznika. Nie też jakiś starszy pan niemiecki. Zobaczcie, jak się buja po drodze całej. Co tu się dzieje w ogóle? Legendarna niemiecka kultura. Panie drogi. O, masz. Kurczę, pieczone. Ty, ale odpycha się ten z tym T-Jetem. Jeszcze muszę zrobić zdjęcie tego T-Jeta spod maski, żeby w miniaturkę go wklepać. Koniecznie. Dobra, soundcheck. Ale bym tutaj sobie tłumiczek i blow-offik zrobił, taki psz, żeby było. Ale po programie jakby ten samochód szedł. Jest jeszcze tutaj obrotów na 6. biegu. O, jest! Myślę, że budzik byłby tutaj do domknięcia. Piękna to była próba autostradowa. 0-100 zmierzone. 100-200 zmierzone. 213 km na godzinę według GPS-u. No ze 220 według prędkościomierza. Coś wspaniałego. I co, mam nadzieję, że ten samochód, ta prezentacja, próba autostradowa, pomiary raceboxem się niesamowicie podobały. Cały pakiet petrolheadowy. Piękna sprawa. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Ale dzisiaj było ambitnie. Ja pierniczę. Tym GLE. Kurczę.